Cześć, witajcie. To, co widzicie na drugim, może trzecim planie, to orzech włoski. A dzisiaj się przekonamy, ile można zebrać takich orzeszków z jednego dnia zbierania. Jak również omówię kilka ciekawostek o orzechu włoskim. A poza tym zachęcam Was jeżeli macie działkę, teren do posadzenia orzecha włoskiego, jednakże nie nastawiałbym się, że Wy będziecie jeść te orzechy. Może nie Wy, raczej Wasze dzieci. Także zapraszam na film. Wartość energetyczna orzechów włoskich wynosi 654 kilokalorii na 100 gram. Naukowcy z Uniwersytetu w Illinois odkryli, że w liściach orzecha włoskiego występują znaczne ilości progesteronu, jednak jego rola u roślin nie jest jeszcze poznana. Orzechy bywają wykorzystywane jako prosty środek do polerowania drewna. Podczas pocierania uwalniają się oleje, które działają konserwująco i nabłyszczająco na drewno. Wyciąg z orzecha włoskiego hamuje wydzielanie mleka u kobiet w okresie laktacji. Zapach liści orzecha włoskiego odstrasza muchy i komary. Zielone, niedojrzałe orzechy włoskie są surowcem do produkcji likierów i nalewek. Orzech włoski jest drzewem liściastym osiągającym wysokość około 25 do 30 metrów, przy średnicy pnia nawet do 2 metrów. Orzech włoski jest rozdzielnopłciowy, jednopienny, wiatropylny. Kwiaty męskie mają postać kłosów długości 5 do 10 cm, a żeńskie są drobne, zebrane po kilku na jednorocznych krótkopędach. Owocem jest niby pestkowiec kulistego kształtu. Zewnętrzna warstwa owocni stanowi mięsistą zieloną okrywę, którą jesienią się rozpada, uwalniając wewnętrzną warstwę uformowaną w silnie zdrewniałą, jasnobrązową skorupę. Dojrzałe owoce mają około 4-5 cm średnicy. Orzechy włoskie są cennym źródłem witamin, głównie E oraz witamin z grupy B, kwasu foliowego, nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz składników mineralnych takich jak potas, fosfor, magnez, cynk, mangan i jod. Są także bogatym rezerwuarem aminokwasów. Kwasy tłuszczowe obecne w orzechach włoskich to kwas omega-6 i omega-3. Orzech włoski jest cenną rośliną leczniczą stosowaną przede wszystkim w medycynie ludowej. Surowcem zielarskim są liście, łupiny, owoce i kora drzewa. Odwary z liści i zielonych łupin wykazują działanie przeciwzapalne, antybakteryjne, zapierające i przeciwkrwotoczne. Stosowane są w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, biegunka, niestrawność oraz zewnętrznie do płukania jamy ustnej i gardła. Stosowane są także w chorobach skóry, stany zapalne, trądzik, egzema i opuchliznie. Zielone orzechy i kora działają przeciwrobaczo. Kora również przeczyszczająco. Z nasion orzecha włoskiego otrzymuje się jadalny olej, który ma szerokie zastosowanie kulinarne i odznacza się przyjemnym, delikatnym aromatem. Orzech włoski jest także źródłem drewna cenionego przez stolarzy za trwałość i połysk. Drewna używa się do produkcji mebli, gitar, niektórych części broni oraz drobnych elementów typu uchwyty czy gałki. Z liści i zielonych łupin otrzymuje się brązowy barwnik, często stosowany do wzmacniania koloru ciemnych włosów. Głównym składnikiem w orzechu włoskim jest juglon. Juglon jest związkiem charakterystycznym dla całego rodzaju juglans, obecnym przede wszystkim w młodych i świeżych liściach. Juglon odpowiada za właściwości przeciwpasożytnicze i przeciwzapalne orzecha. Drzewa z orzecha włoskiego są długowieczne i oznaczają się długotrwałym czasem owocowania, trwającym nawet do 500 lat. Orzech włoski może wywierać ujemne działanie aleopatyczne na inne rośliny. Aleopatia w tym wypadku polega na szkodliwym wpływie substancji chemicznych wydzielanych przez orzechy do podłoża, które wpływają na wzrost innych organizmów w bezpośrednim otoczeniu. W niektórych regionach południowej i centralnej Polski orzech włoski jest gatunkiem inwazyjnym w początkowej fazie ekspansji. Czynnikiem umożliwiającym się rozprzestrzenienie orzecha włoskiego są ptaki z rodziny krukowatych, przenoszących jego nasiona na odległości przekraczające 500 metrów i często zakopujące je na polach uprawnych.
Zjawisko to nosi nazwę ornitorchii i polega na rozsiewaniu diaspor przez ptaki. No jak widzicie, to jest dzisiejszy zbiór. Kilka kilo jest, podejrzewam. Tutaj natomiast jest zbiór nie z dnia dzisiejszego. Także jak widzicie, w sezonie, gdy rozpoczyna się burzliwa pogoda, wiatr, deszcze te orzechy zrzucają i to jest zbiór z dnia dzisiejszego, a jeszcze się sezon nie skończył. Także to by było na tyle. Na końcu się pojawi film o orzechu włoskim, który tam kiedyś nakręciłem, być może Was zainteresuje, a tymczasem ja Wam życzę miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam, pa!